Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka i zapraszam Was dzisiaj na piękne, świąteczne zapowiedzi od Scrap and Me. Jeżeli lubicie oglądać nowe, piękne papiery, które pojawiają się na naszym sklepowym rynku, to ten film jest właśnie dla Was. A potem jeszcze parę fajnych zakupów ze sklepu Zielone Koty. Chciałam się podzielić z Wami. Jest to kilka fajnych rzeczy. Jedno moje takie małe rozczarowanie, ale to nie wiem, czy nie nastąpiła pomyłka, więc zaraz Wam o wszystkim opowiem. Tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za Waszą obecność, za to, że jesteście, że towarzyszycie mi na tym kanale i wszystkim wspierającym z całego serducha. Wielkie, wielkie dzięki, kochani. Zapraszam Was też na zakupy do księgarni internetowej taniaksiążka.pl. Już o tym wspominałam ostatnio. Pod filmem w opisie znajdziecie link afiliacyjny. Dzięki temu wspieracie też, słuchajcie, w jakiś sposób mój kanał, ponieważ malutki procencik, jeżeli przez ten link zakupy tam poczynicie, leci też do mnie. Jest mi z tego powodu bardzo miło, że też Tania Książka zwróciła się do mnie z taką współpracą i cieszę się wielce, 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 muszę przyznać. Ja już też zamówiłam sobie teraz książki, bo już kończę czytać te, które mam, więc też pokażę Wam, jakie ciekawe pozycje sobie wybrałam. Mam nadzieję, że będą ciekawe. Ja też sugeruję się, wiecie, recenzjami, opiniami czytelników, więc myślę, że będzie to fajne. Ja wiecie, że ja to jestem taka trochę kryminalna, więc pewnie w tym kierunku, ale są też inne ciekawe, więc zobaczycie. Kochani, Rustic Christmas. Pięknie brzmiąca nazwa, nastraja nas już świątecznie. To jest ten czas, kiedy nowości, które pojawiają się na rynku, oparte już są bardzo na tym świątecznym klimacie, co mnie ogromnie cieszy. Zresztą widzieliście już ostatnio z nowości, jakie się pojawiły i poprzednio też już były świąteczne i jeszcze poprzednio już były świąteczne, a teraz przychodzi do nas Scrap and Me Design. Z całego serca dziękuję Ani za przesłanie pakieciku nowości. Jest mi bardzo miło, Aniu. Jeszcze raz Ci dziękuję. No i co? Słuchajcie, mogę też zdradzić tajemnicy, że Scrap and Me będzie też sponsorem tegorocznego Scrapmassa, więc tutaj pakiecik zostawiam sobie do tworzenia. Na pewno będziemy z papierów Ani korzystać, bo ja mówię, jeszcze nie oglądałam ich w środku. Chciałam zobaczyć z Wami, doświadczyć z Wami tego, każdej kartki po kolei, bo zupełnie inaczej, słuchajcie, prezentuje się papiery, kiedy ogląda się je na świeżo, a zupełnie inaczej, jak ja już sobie je wszystkie przejrzę, a potem oglądam z Wami. Sobie tylko zerknę, czy widać, mnie widać. Słuchajcie, u nas katastrofy, jesteśmy po katastrofalnych ulewach. Mam nadzieję, że teraz, bo wyświeca słonko, zachodzi, że troszeczkę coś drgnie i zacznie to wysychać. My na razie jesteśmy zalani tutaj na podwórku. Inni mają gorzej, ale trzymajcie kciuki, słuchajcie, ciężko tutaj w tych rejonach. No, mam nadzieję, że skończy się to jakoś pomyślnie dla nas. W każdym razie przechodzimy, słuchajcie, do papierów. Rustic Christmas. Kolekcja, jak patrząc na nią, pięknie podzielona jakby na dwa takie kolorystyczne tematy. To ja tak widzę po okładce, bo tutaj zobaczcie, taki faktycznie rustykalny klimat, takie dechy i wiecie, ta zieleń. Tu nam się wkrada trochę czerwień, taka tradycyjna. No jestem bardzo ciekawa. Odwracamy na drugą stronę i mamy piękne tagi. Słuchajcie, takie tagi, te wszystkie bileciki fantastycznie sprawdzają się. Oprócz tego, że w kartkach, to oczywiście w albumach możecie sobie je wykorzystać do kieszonek, nawet do otwierania albumików, chociaż tutaj są akurat miejsca na napisy, więc może nie do końca, ale można z tego świetne książeczki zrobić. Niejednokrotnie też na moich warsztatach online pracowaliśmy z takimi elementami i takie rzeczy tworzyłam. I jeszcze tutaj między tym, żeby wykorzystać miejsce, żeby go nie zmarnować, mamy elementy do wycięcia. Jedno z najbardziej moich ukochanych takich elementów świątecznych są świeczki z dekoracjami. Słuchajcie, wprawiają mnie w tak niesamowity nastrój świąteczny, że aż już nie mogę doczekać się świąt. Jedziemy zatem z arkuszem numer 1. Słuchajcie, ja nie wiem, jak ta kamera to odtworzy. Nie będę tutaj zaglądać, chociaż zerknę, czy mnie widzicie, tylko żebym ja tu nie uciekała z kadru. Ale to są tak śliczne kolory. To jest taka taki ciepły klimat, takiego lekkiego kremu, takiego pochlapanymi złotem, troszeczkę gwiazdek, śnieżynek. Naprawdę taki iście
sielski, anielski, świąteczny klimat. Mamy wianuszek, który jest pięknie tutaj, słuchajcie, zaprojektowany. Ładnie nada się Wam do robienia kartek tych wewnątrz, jak wykleja się na życzenia, bo pięknie u góry taka girlanda. Cudownie sprawdzi się w świątecznych projektach albumowych. Mamy piękne poisencje białe, są te bombki, takie wisiadełka, są gałązki. Słuchajcie, ja już tak nie mogę doczekać się tego klimatu świąt, że to aż się w głowie nie mieści. I mamy piękny, no z kraju lasu, domek. W takim mogłabym zamieszkać i mogłabym sobie tam skrapować i czytać książki w spokoju. Druga strona naszego arkusika, piękna, tradycyjna, taka bardzo świąteczna krata, zielono-czerwono-kremowa. No cóż, słuchajcie, krata, piękne podbicie do kartek, pięknie w albumach można wykorzystać jako karty bazowe, więc no, co tu będziemy gadać. Arkusz numer 3, bo tutaj każda strona to jest jakby osobny numer. To była 2 i teraz mamy numer 3. Tutaj Ania pięknie postawiła na zieleń. Zieleń bardzo stonowana, to nie jest taka krzykliwa zieleń, taka ostra, bardzo delikatna. Jest tutaj rozdzielenie, że mamy trochę ciemniejszy pasek z koronką, no i taka dekoracja. Cudownie to będzie się prezentować na DLC, zrobić tutaj kompozycję na tym. Tu mamy to na pustym tle, aczkolwiek też ta koroneczka się tutaj nam pięknie gdzieś przemyka. Idealny arkusz do robienia kartek, czy to kwadratowych, czy DL-ek. Jak sobie wytniecie w kwadrat, to tu piękna dekoracja na dole, jak DL-kę, to tu piękna z boku. Słuchajcie, no nie ma w ogóle, jak odwrócimy w tę stronę i wytniemy tu kwadrat, to tutaj jeszcze po odbicie już mamy tylko sobie dekoracje, kwiaty, trochę tutaj wyciągnąć wszystko. Cudowne. Odwrotność tej strony to jest taka tłowy arkusz, czyli zielona zieleń, chciałam powiedzieć zielona zieleń. Zielona zieleń, bardzo świąteczna, ani ciemna, ani jaskrawa, jasna, bardzo stonowana, pięknie delikatna zieleń i z takimi jakby grafikami, takimi wiecie, jakby ktoś naszkicował piękne białe gałązki, tu są świerki, sosny, są szyszunie, są gwiazdki, jest ostrokrzew, no i mamy tutaj takie poisencje między tym, bardzo fajne na tło. Jakby każda strona, to była strona 4, jest taką stroną właśnie z wzorami, a tu chociaż mamy 2 takie basicowe. Strona 5 to jest strona, słuchajcie, taka dla mnie, ja zawsze mówię łączkowa, czyli strona, która na całej powierzchni ma rozłożone jakieś graficzki takie podobne do siebie i tworzą piękną taką, wiecie, jednolitą jedność. Mamy tutaj kompozycje złożone z kwiatów bawełny, z szyszek, są te pomarańczki, mamy też białe kwiaty poisencji, gałązki przeróżne, wiecie, tak to pięknie skomponowane. To tło od spodu jakby tak przebija, widać, że ono jest w takim delikatnym kremie, aczkolwiek tu się trochę rozjaśnia na krawędziach. No i zobaczcie, złote takie śliczne śnieżynki, no piękna piękność. I strona 6. Słuchajcie, no cóż, z świętami tymczasem nam się najbardziej kojarzy, jak nie sweterkowe wzory i taki też tutaj znajdziecie fajny, prosty, taki sweterkowy wzorek, który może być bazą, podstawą do tworzenia kompozycji z kartek, może być też pięknym, wiecie, podbiciem kartki, w zależności od tego, co lubicie. Ja bardzo lubię na takich gładkich powierzchniach i rozbudowywać sobie dopiero kompozycję. No i pięknie też sprawdzi się oczywiście jakby, że w albumie, na okładeczkę albumu, cudownie. Ja, słuchajcie, 2 lata temu to było, robiłam w ogóle album w obiciu takim sweterkowym, więc super. Mamy też mamy już 7 arkusik. 7 arkusz, słuchajcie, pięknie rozdzielimy na mniejsze, na większe, co kto lubi, co kto woli. Cudownie się sprawdzi, to są jedne z ulubionych moich stron do albumów, bo jak robię sobie zamknięcia, takie wiecie, strony, klapeczki, to pięknie mogę z jednej, z drugiej, z taką kompozycją sobie wmontować i moja klapeczka pięknie się zespala. Tu w tle są takie nutki. Oczywiście to taki arkusz, który najczęściej przeznacza się na exploding boxy, bo jak sobie go podzielimy, to on zawsze tam równiutko wychodzi, choć my z takiego jednego paska robimy na 3 części, boksa spokojnie wystarczy. Dawno boksa nie robiłam, będziemy robić na skrab jesieni, ale mało robię boksów, ale one też bardzo rzadko są zamawiane u mnie. U moi klienci raczej tak wolą kartki. Więcej kartek robię. Jeżeli mam jakieś boksy, mam zamówienia na jakieś boksy, to najczęściej schodzą mi te, które już mam zrobione, bo są na stanie, więc bez roboty. Także mamy piękne kompozycje w narożnikach arkusza. Śliczna kolorystyka. Znów mamy te tło takie podbite, beżowiutkie, jaśniutkie, takie kremowe.
z przyciemnieniami. Tutaj jakby taka serwetka troszeczkę przebija nam, taka biała, ale tak ładnie się to pięknie komponuje. No i odwrotność, strona 8, to jest to piękna drzewiasta strona z takimi cudnymi tutaj, wiecie, dechami. Ślicznie to wygląda, fantastyczne podbicie, taki kontrast, czy jak robicie kartkę i pod spód podbijecie, to fajnie, ona fajnie zawsze wydobywa potem te grafiki. Widzicie, jak tutaj się pojawiają, zresztą nie będę zagniatać, tylko zobaczcie, pięknie wydobyta grafika dzięki temu, że to tło jest od spodu ciemniejsze, więc nie bójmy się używać takich ciemnych teł, one bardzo fajnie sprawdzają się właśnie choćby po to, żeby ładnie nam podbić to, co się dzieje na tej naszej kartce. Arkusz 9, przecudnej urody arkusz, słuchajcie, bo mamy tu dechy bardzo jaśniutkie, delikatne, beżowiutko, kremowe, a na nich to, co ja kocham, słuchajcie, i aż serce mi się tu rwie, bo na tych dechach, wyobraźcie sobie, pada śnieg. Piękne drobinki śniegu lecące i te płatki, te gwiazdki śniegowe, to jest coś przepięknego. Mamy kompozycję w prawym narożniku i tutaj w dolnym lewym. To jest coś cudownego, pięknego, już gotowego do zrobienia kartki. Bardziej takiej właśnie kwadratu bym tutaj wybrała kwadrat, bo te bombki są skierowane w górę. Ale też cudowna strona, słuchajcie, no albumowa. Ja kocham albumy, więc każda tematyka jest mi bliska memu sercu. Mogłabym z wszystkiego robić albumy. Strona 10 to jest strona w głębokiej czerwieni, takiej, wiecie, nie ostrej, rażącej, nie jeszcze bordo. Takie winko, ale też nie, bo winko jest ciemniejsze, ale bardzo taka... Może to nie jest jakaś wielka intensywność, ale taka przyjemna dla oka. Nie daje po oczach, że jest taka, wiecie, ostra. I mamy koroneczkę na boku, więc no słuchajcie, podbicie, tło, co kto lubi, co kto woli. No to jest strona już nasza 10, ostatnia, słuchajcie. No tak. A ja teraz chyba tutaj, no dobra, mam po kolei. Także tak prezentuje się cała kolekcja od Scrap Me. Jest ona projektu Klaudii Szpunar. Klaudia to tutaj, wiecie, zawsze takie cuda tworzy. Aha, i jeszcze ważnej rzeczy w sumie nie powiedziałam. Tutaj na dole są napisy. Szkoda, że... A nie, są po polsku też u góry. O, widzicie, nie zauważyłam. Już zwracam honor. Chciałam powiedzieć, szkoda, że nie po polsku. Czy my coś tu mamy więcej o gramaturze? Chyba nie. Bo w stopce mamy napisane tylko, że to jest papier do scrapbookingu. Bezkwasowy, tak? Dobrze czytam? Ja się to nie znam, wiecie. No nie, Made in Poland. Nie mamy tu gramatury. A myślę, że 250 ona ma. Dobra. Jedziemy z arkuszami dodatków. Ja tu mam po 2 rany boskie. Aniu, dziękuję Ci. Wiesz, że ja potnę jeden na pewno, a jeden zawsze jest do pokazania. One są białe z drugiej strony. I tu mamy arkusz, w którym są piękne kompozycje. Słuchajcie, o, kochany, to będzie się działo. Są piękne białe poisencje, są sosnowe gałązki, jest ostrokrzew, tu jest taki, nie wiem co to, ozdobne, jakieś takie ala eukaliptus, takie gałązki, szyszunie. Mamy też ostrokrzew, słuchajcie, ostrokrzew to jest najpiękniejsza dekoracja świąteczna i są pomarańczki, słuchajcie, nie, no i ja już nie wstrzymam. Ja już bym chciała święta. I to jest dodatek z arkusza numer 20. Z arkusza numer 21. Tu mamy takie elementy już, oprócz tego, że są przepiękne. Jak patrzę na to, to aż święta nadchodźcie. Ten domeczek tutaj znowu mamy na tym skraju lasu. Jest słówka, choinki, te prezenty. Kolorystyka. Pięknie są stonowane te kolory. Takie, wiecie, niekrzykliwe, a jednak takie, na które da się zawiesić oko. Niby jest ta czerwień, nie jest taka, wiecie, że patrzycie na to i musicie zakładać ciemne okulary. Nie. Ale jest taka piękna, głęboka, śliczna jest. I te prezenciki ładnie zróżnicowane. Zobaczcie, tu z taką. Tu mamy takie zestawiki, tu są bombki, duże, małe. Słuchajcie, można na kartkach większe, mniejsze, średnie. Aniu, za to Ci dziękuję, że jest tak ładnie. Są te grafiki, że są, wiecie, większe, mniejsze. Ach, piękny jest ten arkusz. Bardzo mi się podoba. W ogóle dzwoneczki. Czy tu są świeczki? Mam nadzieję. Mój mąż próbuje przejść przez kałużę. Słuchajcie, same błotko wszędzie. Piękny kominek. Cudowne. Coś cudownego, słuchajcie. I te choineczki w ogóle bajka. I mamy zestaw arkusze 22.
I tu mamy jakby kolejną część tych dodatków i tym razem są jeszcze prezenciki. Prezencików nigdy nie jest zbyt wiele, tak samo jak bombek, bo te bombki, pamiętajcie, możemy z bombek zrobić, jakby to powiedzieć Wam, takie... Te bombeczki mogą być u nas tymi głównymi elementami, które będziemy chcieli w kartkach wydobyć. Czyli niekoniecznie ona musi gdzieś tam zwisać i tak dalej, ale możemy zrobić kompozycję i te bombeczki wsunąć, dwie i kokardki im zaczepić, albo takie pierniczki gwiazdkowe. Słuchajcie, ja już się nie mogę doczekać. Jest znowu ten domek, taki na skraju lasu i spójrzcie tylko na tą piękną kapliczkę. Na pasterkę. Och, ja co roku na pasterce obowiązkowo, słuchajcie, więc we mnie to wzbudza takie naprawdę bardzo mega świąteczne skojarzenia. Mamy piękne ozdobione drzwi, ta choinka, słuchajcie, taka magia jest w tych grafikach, że na ten moment to chyba najpiękniejsze grafiki, jakie widziałam w tym roku, świąteczne. Słoneczko, nie zachodź, bo mi ciemno robisz. No i mamy tu takie gnomiki, skrzeciki, czy jak jest woł, tak zwoł. Ale są urocze, te z choineczką, te z prezentami, piękne. W ogóle te gwiazdki tutaj, słuchajcie, te pierniczkowe w kompozycji układane. O, glossy, poglosowane. Już niedługo, już za momencik. Słuchajcie, i mamy numer arkusza 23. Tutaj jest troszkę bardziej kolorowo, tak intensywnie, bardziej te święta ugryzione troszeczkę inaczej. Są owszem prezenty, ale mamy też konika na biegunach, mamy piękne autko, wiecie, załadowane świątecznie, cudowne, łyżwy, dziadek do orzechów, leci ciufcia, ten bałwan tu jest po prostu uroczy. No spójrzcie, czy nie można się zakochać z nim? Jakie on ma te łapki, słuchajcie, takie gałązki, ojeju. Jest uroczy. Mikołaj i są takie, zobaczcie, bombki, ale żarówki, czyli jakby zrobiona kompozycja z zwisających bombeczek, ale to nie bombki, a żarówki, które mają ostrokrzew, takie, wiecie, jarzębinki, czy jak to się nazywa, te jagódki takie świąteczne, to się nazywa jakoś, nie? Zapomniałam. No i bombeczki i kula śnieżna i nawet znalazła się baletnica. Słuchajcie, fajne, ciekawe. I jest tutaj renifer czy łoś, zaś będzie temat, którego ja nie lubię, bo nigdy nie wiem, czy to są łosie, czy renifery. Muszę te zdjęcia w końcu zobaczyć, tych zwierzaków, żeby ich móc rozróżnić. Arkusze 23. A nie, to nie jest arkusz 23, to jest arkusz Gnom 1. Gnom 1, arkusz, słuchajcie, i tutaj to jest coś niesamowitego. Zobaczcie. One są tak kolorystycznie, słuchajcie, nadszarpnięte, że możecie dopasować je do bardziej tradycyjnych kolorów, czyli takich czerwoności. Możecie ugryźć tam z tymi, ten połączony właśnie takie drewienko z takim, tu był gdzieś takie delikatne, te deseczki takie, wiecie, kremowe. No i on tu z tymi piernikami, no przecież on jest stworzony do tego, do tej kolorystyki, razem z tymi żarówkowymi, wiecie, elementami. Cudowne są z tymi pierniczkami. To jest w kolorach szarości. Są takie szaro bordowe, czerwone. No nie wiem jak to ten kolor, bo on nie jest ani taki bordo, ani czerwień. Ale zobaczcie z tym sweterkowym. Perfekt. Czyli słuchajcie, jakby jedna kolekcja, ale ona jest w ten sposób przygotowana, że zrobicie ją od takiej tonacji zimnej do ciepłej. I jeszcze te dodatki do tego są w ten sposób też dobrane. Fantastyczna robota, bardzo mi się podoba. Super, naprawdę fajne. Choć wiecie, ja tak szczerze się przyznaję Wam, że takich gnomików raczej przy świętach nie korzystam, bo ja jestem bardziej taki team dodatki takie typowo świąteczne. No to jest coś obłędnego. Ta choinka mnie kupiła. W ogóle te choineczki tutaj są cudowne. Niesamowite, słuchajcie, jestem oczarowana i cieszę się bardzo. Aniu, dziękuję Ci, że wysłałaś więcej, bo będę na pewno z nimi pracowała. Ja też mam do zrobienia karteczki, bo w grupie wspierających VIP, jak wejdziecie sobie wybierając panel wspierania, to w każdym z tych paneli jest pokazane, co w tym danym panelu się znajduje dla wspierających i właśnie w tym VIP-owskim panelu jest też tam taki świąteczny upominek, jest kartka, więc z pewnością to już chyba wiem, z jakiej kolekcji te karteczki do Was polecą, kochani wspierający. Słuchajcie, tak właśnie, moi drodzy, przedstawia się tegoroczna kolekcja Rustic Christmas od Scrap & Me. Z tego miejsca raz jeszcze z całego serca, Aniu, dziękuję Ci za ten pakiet cudowności. Kolekcja jest przepiękna.
cudowna, przecudowna. Jestem zachwycona nią. Cieszę się, że mam tutaj więcej bloczków, bo na pewno będziemy z niej korzystać. Ja jestem jeszcze też potem po Scrapmasie na grudzień też przygotowuję jakieś tam inspiracje, no bo wiadomo, że jakby święta nie kończą się na Scrapmasie. Dla mnie trochę tak poniekąd, bo ja już potem trochę odpoczywam, już troszkę luzuję wszystkie warsztaty, wszystko zamykam, słuchajcie, jakby do Scrapmasa, żeby poświęcić się całkowicie temu czasowi. Też ostatnia część pół roku skraperki wylatuje od nas znaczy jakby premiera jest w październiku, natomiast paczki wylecą w listopadzie, no i ja już potem od Scrapmasa to tak całkowicie się zamykam na wszystko, ale słuchajcie, cieszę się ogromnie, że mam tę kolekcję i że mogłam zobaczyć ją tutaj tak z bliska na żywo. Ja z pewnością, wiecie, gdybym jej nie dostała, zapewne bym ją kupiła, no bo jakby, tak jak już mówiłam, też Scrap Me jest sponsorem Scrapmasa, ale cieszę się z całego serca, że mam aż 3 bloczki, bo na pewno jeszcze w grudniu po nią sięgnę. Niesamowite grafiki, słuchajcie, niesamowicie skomponowane papiery, pięknie kolorystycznie, nie są przesadzone ani w jedną, ani w drugą stronę, są bardzo wyśrodkowane, jeżeli mogę tak to nazwać. Te dodatki również, jak widzieliście, są tak skomponowane, że zrobimy coś i bardziej delikatnie na w zimniejszej barwie, takiej kolorystycznej klimacie i też na ciepło, więc słuchajcie, no nic, tylko się cieszyć. Raz jeszcze, Aneczko kochana, bardzo Ci dziękuję. Słuchajcie, ja sobie je odkładam na ten moment na bok i jeszcze na chwileczkę przyskoczę do Was z moimi kilkoma zakupami. Ok, ja sobie tak tutaj, żeby nie uciekać. To, co mówiłam, że tak rozczarowałam się, trochę zdziwiłam, sama nie wiem. Będę jeszcze pisać w ogóle do Zielonych Kotów, bo bardzo te kwiatuszki mi się spodobały. No na żywo tutaj mają wiele do życzenia niektóre, ale może się zgniotły. Ja sobie i tak to potem tam wyprostuję, więc to jest pikuś. Ale te pręciczki, słuchajcie, na stronie sklepu były takie złote, kremowe, były jaśniutkie, dlatego się na nich skusiłam. Tymczasem otrzymałam i są brązowe. I teraz nie wiem, czy to kwestia zdjęcia, czy może tam jest pomyłka jakaś. Ja będę pisać, to sobie jeszcze wyjaśnię, ale tak kwiatuszki wyglądają. One mi się bardzo podobały w tej wersji z takimi jasnymi środkami, więc no zobaczymy. Słuchajcie, zawsze mogę pręciki poobcinać. Jeżeli się okaże, że to jakoś tak no niefortunnie, może bardziej zdjęcie nie poszło, no to po prostu sobie odcinam, ale to tak tylko pokazuje, że gdyby ktoś miał oko na nie, trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli to faktycznie są te, to ja jeszcze Wam potem zrobię taką notatkę pod filmem, jak skonsultuję to, że one mają takie ciemniejsze te środki, ale nie problemem jest je odciąć. Drugi zestaw, na który ja się pokusiłam, to są, słuchajcie, chociaż też mi się wydaje, że one tam jakoś inaczej były, no może ja jakaś ślepata jestem. No w każdym bądź razie mamy tak, listeczki, są kwiaty takie większe, są średnie i są takie malutkie. Bardzo, bardzo mi się te kwiatuszki spodobały, a ja tu chyba przez pomyłkę coś zrobiłam, no ale mniejsza z tym. Jak już widzicie, mój zakup jeden, słuchajcie, uzupełniłam sobie, bo gdzieś zagubiłam te moje opakowanie tego płynu, on pewnie gdzieś jest włożony, no ale jak to ja. To jest, słuchajcie, płyn, ja już wielokrotnie o nim wspominałam, do czyszczenia masek. Wiecie, jak mamy podziabrane z, wiemy z czego, z past i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja uważam, że to jest płyn cudo. Słuchajcie, on czyści wszystko. Wszystko po prostu, jak są naklejki na, gdzieś tam przyklejona naklejka na czymś, to nie ma nic lepszego od tego cleanera właśnie. Jeżeli mój mąż mówi do mnie, masz gdzieś pod ręką ten Twój magiczny płyn, to znaczy, że on działa, bo mój mąż to, słuchajcie, wiecie, on tak, on ma swoje sprawdzone, wszystkie te, ale to też zrobiło na nim wrażenie, to jest płyn z PentArtu. Jeżeli macie jakieś zabrudzenia, które trudno jest wyczyścić, to na pewno sobie poradzi. No chyba, że to jest jakieś zabrudzenie, no nie wiem, ciężko powiedzieć, no ale naprawdę, to jest mój hicior. Kochani, dobra, przejdę jeszcze tutaj albo nie, bo to sobie sprawdzimy kolorki. Ja wiem, fioletowy, nic nie mówcie. Mam Crop-a-Dile'a. Powiem Wam szczerze, że zastanawiałam się nad tym bardzo długo. Jak to ja, jeżeli chodzi o jakieś narzędzia, które kupuję, to bardzo często i zawsze praktycznie u mnie jest tak, że kiedy, to ja opowiadałam nieraz, łapię się na myśli, że kurczę, przydałoby mi się to czy tamto.
Tak było z tym. Przydałby mi się ten mały krokodyl. Bo ja mam tego dużego. Bo wiecie, z tą szyną tego głębokiego już pokazuję, jakby ktoś jeszcze nie widział. To jest ten bysiorek. Dosyć ciężkawy, dosyć duży. I powiem Wam szczerze, że kiedy robię jakiś warsztat, robimy sobie coś na warsztacie i ja potrzebuję przebić na przykład w tagusiu dziureczkę, ja całe to, wiecie, przenoszę, muszę tam nastawiać sobie, bo no, ja już przywykłam, bo ja go mam bardzo dawno, ale przyznaję się szczerze, że ciągle myślałam o tym krokodylku, żeby był bardziej poręczny, żeby mogła sobie złapać go w rękach i wiecie, bardziej widoczny, bardziej łatwiej jest pokazywać na nim. No, nie było to łatwa decyzja, słuchajcie, no bo to, wiecie, też kosztuje swoje, ale już od jakiegoś czasu sobie tam odkładałam pieniążki, mówię, jak uzbieram sobie to wtedy zadecyduję. Był w Zielonych Kotach, więc kupiłam. On różni się od tego dużego, no tutaj tym zasięgiem, czyli on bardzo krótko wchodzi do kartki i już jest koniec. No ten mamy tu na całą, wiadomo, tak daleko możemy kartkę wsunąć, więc on nie jest zły, on jest cudowny. Tylko ja, kiedy robię jakiś warsztat, czy jakiś kursik, czy nagrywam tutaj na, jak to się mówi, no, jakiś film na kanał, potrzebuję po prostu zrobić dziurkę, albo tylko małego nita założyć. No to chciałam, żeby takie to było właśnie poręczne, dlatego się skusiłam w końcu na niego i jest. No i no co ja Wam będę mówić? No mam znowu 4 tusze. Dlaczego takie kolory? No już tłumaczę. No, na pewno się ucieszy Edytka, bo powiedziała, że się już nie umie doczekać, chociaż to mi się taki trochę intensywny wydaje, ale zobaczymy. Nie umie się już doczekać Halloween, żeby zobaczyć, co ja tam wymyślę. Bo wiecie, że ja nie jestem taka halloweenowa, no ale jak się zobowiązałam, ja sobie wezmę tylko kartkę. Jakąś tu mam taką, o słuchajcie, no, tak mi się tutaj fajnie złożyło. Tutaj tak, o. Ja totalnie nie jestem w klimacie Halloween, Wy dobrze o tym wiecie, ale słuchajcie, jeżeli prowadzi się kanał taki, a nie inny i chce się też inspirować i też wychodzić naprzeciw różnym wyzwaniom, to ja też przełamywać się muszę. Ja ciągle namawiam do przełamywania swoich jakichś tam oporów, swoich, wiecie, słabości w tworzeniu, a sama gdzieś tam się trzymam jak kubek. Znaczy, wiecie, może nie jest to tak, że ja nagle teraz zacznę mediować tu na szeroką skalę, ale też tam jakieś rzeczy sobie próbuję jako dodatki. Ja ogólnie rzecz biorąc nie lubię mediowania, w sensie takim, no nie czuję tego, więc też nie będzie to tak, że ja nagle zacznę być tutaj wielkim mediatorem. Ale jakieś małe rzeczy tam się pojawiają, to zresztą też widzicie. No i też, słuchajcie, a że zakochałam się w oksajdach, no to one też tu się pojawiły. Dlaczego takie kolorki? Ano dlatego, słuchajcie, że no zbliża się nam ten Halloween i jeżeli się mam skusić na pracę, to też, wiecie, no też przy okazji sobie poszerzyłam troszeczkę tutaj o kilka nowych kolorów. Raczej z tej gamy kolorystycznej myślę, że niewiele więcej się pojawi, to mi wystarczy. I kupując staram się, żeby były, wiecie, 2 kolorki bardzo takie sąsiednie, ale to też nie do końca, nie mogę nigdzie, nie wiem, czy ktoś ma gdzieś jakiś wgląd na to, jak te kolory wyglądają faktycznie, bo to wiecie, na opakowaniach różnie bywa. Pierwszy z nich to jest Wilted Violet. Obawiam się, że on będzie takim bardziej intensywnym, ale to wiecie, też nic nie szkodzi, bo... A nie, jaki on jest śliczny. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek powiem, że fiolet jest śliczny, ale wiecie, o co chodzi? Ja się spodziewałam, że to będzie taki krzykliwy kolor, że się bardziej tu oprze, chociaż się opiera bardziej o ten, no nie wiem, inaczej wyobrażałam sobie teraz, jak popatrzyłam na to opakowanie, jak ono przyszło, że to będzie taki bardziej dające po oczach intensywny, a tu okazuje się, że on jest taki bardzo przyjemny, ale bardziej się teraz obawiam, że z kolei Shaded Lilac, czyli taki lilakowy cień, tak, że on będzie trochę daleko od tego ciemnego, ale zaraz się przekonamy. Ależ ja to naciskam mocno. Ale nie, jest w porządku. Chodzi o to, żeby mieć ciemniejszy i jaśniejszy z danego koloru, żeby łatwiej było mi je potem łączyć ze sobą. Z pewnością może tutaj wpaść jakiś tam, nie wiem, może granat, coś po bokach jeszcze, żeby bardziej wgłębić ten kolor, ale to zobaczymy. Kolejny mamy tutaj Pumpkin. Nie będę czytać tej pierwszej części, bo język se połamie i wstydu się tutaj najem. No ale jedziemy. O, jaki cudny.
tego się najbardziej boję właśnie przy kupowaniu tych kolorów, że one będą trochę inne niż ja je tak sobie wyobrażam, ale na razie póki co, słuchajcie, dosyć jestem zadowolona, a dobrałam do niego jeszcze sobie Marigold. Coś mi mówi ta nazwa Marigold. I teraz będzie chwila prawdy, słuchajcie. Nie, no jest cudownie, słuchajcie, ja jestem szczęśliwa, że mi się udało trafić. Gdyby ktoś chciał te kolorki, no to mamy tutaj ten Wilted Violet, tu jest ten lilakowy cień, tu mamy tą dynieczkę, a tutaj jest ten Marigold. Zerknę, czy to widzicie? Tak, możecie na ekranie dużym sobie powiększycie, więc będzie fajnie to widać. Przepiękne są. Ten jest taki mokry, bo mocno je przycisnęłam, ale chciałam, żeby te kolory były widać wyraźnie. Czyli jak będziemy sobie cieniować, to te się będą cudownie uzupełniać. Te też jak najbardziej. Choć ten jakby, no nie, one są w takich zimniejszych odcieniach obydwa, więc myślę, że dadzą radę, jak sobie pocieniujemy, żeby rozświetlić środek bardziej na jasno, żeby te przejścia były bardziej płynne, żeby to ze sobą tak fajnie grało, no to myślę, że jak najbardziej, słuchajcie, jeżeli będziecie mieć jakiś dylemat, jak te kolory wyglądają, to tak to wygląda. I to potrzebowałam właśnie na takie, chciałam powiedzieć christmasowe, te halloweenowe klimaty, ale myślę, że też jeszcze sięgnę po nie wielokrotnie, bo słuchajcie, takimi tuszami też można kolorować, czyli sobie odbijamy na płytce takiej plastikowej albo wiecie, na folijce, pędzelkiem sobie zamaczamy i możemy stempelki normalnie odbite, czy tam inne jakieś kompozycje pokolorować, więc nie tylko one służą do cieniowania, do nadawania tych, wiecie, efektów właśnie takich, tej wody. Ten już tu wysycha, ale jeszcze są takie, one dosyć tutaj schną, ale ja, tak jak mówię, mocno nacisnęłam, żeby te kolory było widać Wam bardzo, bardzo głęboko. Jestem zadowolona, przyznaję się szczerze, bałam się zwłaszcza tego fioletu najbardziej. Jest ok. Jest troszkę taka między nimi dosyć przepaść spora, ale myślę, że one się ładnie połączą, bo widzę tutaj na takim rozmazianym, delikatnym, że ładnie się złączą. Zobaczymy. Ja przede wszystkim kupiłam je w kierunku łączenia w tym bardziej, a to tak na przyszłość, żebym miała dwa, bo bardziej chodzi mi o te przejście z jednego na drugi, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wszystko przed nami. Słuchajcie, trzymajcie się, bo to będą takie jazdy, że ja się chyba wykończę z tym. No, tak, poszłam w tuszę. No jakoś to przeżyję, słuchajcie. Z pozdrowieniami dla Krysi, bo właśnie rozmawiałam z nią ostatnio z Zielonych Kotów. Mówi, no widziałam, że tam tusze się pojawiają, więc bardzo pozdrawiam też Zielone Kotki. Słuchajcie, powolutku sobie gdzieś tam no, uzupełniam, że tak powiem, powoli. No i co? Tak to wygląda, kochani moi. Bardzo, bardzo się cieszę, że mam tego krokodylka małego, bo no, spędzało mi to trochę sens powiek, ale wiecie, w cudzysłowiu, kiedy tworzyłam, łapałam się na tym bardzo często, że przydałby mi się ten mały. No i w końcu, no to niech jest. Dobra, najważniejszy bohater dzisiejszego dnia, czyli kolekcja Rusty Christmas od Scrap & Me. Aniu, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. I co? Jeszcze wiele przygód przed nami, zanim rozpocznie się Scrapmas. Scrapmas rusza wraz z początkiem listopada, prawdopodobnie 6, o ile mnie pamięć nie myli. Jakoś tak to sobie tam rozplanowałam. Wszystkie szczegóły będą pojawiały się na czym? Na naszym takim fanpage'u Scrapmasowym, więc jeżeli jeszcze do niego nie należycie, ja na pewno zostawię linki na dole pod filmem. Zapraszam Was też bardzo serdecznie. No i też zachęcam, tak jak już wspominałam, do zakupów poprzez link afiliacyjny z księgarni taniaksiążka.pl. Słuchajcie, tam nie tylko są książki, ale też różne cudowności, które można sobie tam pooglądać i może Was zainteresują, a dzięki temu też w jakimś tam naprawdę maleńkim stopniu też wspieracie. Ja się cieszę ogromnie, jeszcze takiej przygody pierwszy raz przeżywam, więc jeszcze czegoś takiego nie miałam. Kiedyś coś tam Lemon miał, ale chyba to tam bardzo krótko trwało. Także to jest moja taka pierwsza przygoda i pierwsza firma, która zgłosiła się do mnie i to taka, wiecie, dosyć spora, więc dla mnie to też jest ogromna radość, też wielkie, znowu nowe doświadczenie, no ale też potężna satysfakcja i bardzo też Wam dziękuję za to, bo to również jest Wasza zasługa, za to, że tutaj na tym kanale jesteście. Ja Was ściskam.
bardzo gorąco. Życzę Wam cudownego tygodnia. Zobaczymy, jak ten nasz się poukłada, co tutaj będzie się działo, bo wiem, że jeszcze są jedne nowości. Nie wiem, kiedy do mnie dotrą. Nie wiem, czy one się pojawią w środę, czy jeszcze nie. Trudno mi powiedzieć. Zobaczymy. W każdym bądź razie, słuchajcie, my już powolutku zbliżamy się do tych skrap masowych klimatów, a w przyszłym tygodniu zapraszam Was na tworzenie z boksa jesiennego, więc będzie super działanie, tak więc już teraz Was zapraszam wszystkich. Wszystkie osoby, które boksa zakupiły, a jeszcze nie kliknęły sobie w linka, który zaprasza ich do grupy zamkniętej na Facebooku, gdzie będą robione te projekty, szczególnie Was zapraszam. Zerknijcie na Wasze linki. Dzisiaj się żegnam z Wami. Trzymam kciuki, aby słoneczko tutaj wysuszyło te wszystkie kałuże, które powstały po tej ulewie. Ściskam Was i idę robić kawkę. Pozdrawiam, życzę Wam cudownego, miłego tygodnia. Do zobaczenia. Pa, pa.